Cześć, zgodnie z obietnicą z poprzedniego filmu dzisiaj pokażę, jak zrobić, żeby móc sterować kilkoma korpusami Nikona z jednego z nich. Tutaj będą nam potrzebne pewne rzeczy poza korpusami Nikona i taką rzeczą będzie potrzebny dostęp do sieci Wi-Fi. Ja mam tutaj w swoim studio skonfigurowaną sieć Wi-Fi, więc będę z niej korzystał, natomiast pozostaje kwestia otwarta, jak sobie poradzić z dostępem do sieci Wi-Fi gdzieś w szczerym polu. Ale to nie jest tematem dzisiejszego spotkania, więc dzisiaj pokażę, jak skonfigurować każdy z tych korpusów. Mamy 3 korpusy, Nikon Z9, Z6 III i ZR. Większość konfiguracji we wszystkich tych 3 korpusach jest taka sama, natomiast jest pewna różnica, o której powiem później w przypadku Nikona ZR. To teraz przystępujemy do konfigurowania już poszczególnych korpusów. Konfigurację musimy zacząć od skonfigurowania dostępu do sieci. W tym celu wchodzimy do menu połączeń sieciowych, tak zwane po angielsku Network Menu. I teraz szukamy tutaj opcji Connect to Other Cameras. Tutaj jest Connect to Other Cameras. I teraz rzecz, która jest ważna, Synchronized Release musi być włączone, ustawione na on, ze względu na to, że to jest właśnie ta funkcja, której chcemy używać. Następnie musimy skonfigurować połączenie do sieci, Network Settings. Ja mam skonfigurowane już połączenie gotowe, natomiast jak to robimy? Wybieramy opcję Create Profile, nadajemy tutaj nazwę sieci, możemy wpisać, to znaczy to jest nazwa profilu połączenia sieciowego, to nie jest nazwa sieci, z której będziemy korzystać, to jest nazwa profilu, który utworzymy sobie w korpusie. Tą nazwę wytniemy, możemy tutaj wpisać dowolną nazwę, nie ma to żadnego znaczenia, to jest nazwa, która tylko i wyłącznie ma nam powiedzieć, jakie to jest połączenie sieciowe. Czyli możemy wpisać na przykład sieć, no nie znajdziemy tutaj ale sieć 1, OK, mamy nadaną nazwę. I teraz idziemy dalej. Musimy wyszukać sobie sieć, dostępną sieć Wi-Fi, Searching. I tutaj pojawiają się sieci, które są widoczne. Z pewnych względów nazwy swoich sieci zamazuję, ze względu na to, że im mniej informacji na temat dostępu do sieci, tym bezpieczniej. W każdym razie wybieramy sieć, którą chcemy skonfigurować i teraz musimy wpisać klucz szyfrujący, czy też hasło do tej sieci. Znów ja tutaj nie będę wpisywał hasła na żywo, żeby nie ułatwić dostępu włamywaczom. Natomiast w momencie, kiedy wpiszemy adres, wpiszemy to hasło, wybieramy opcję OK i następuje połączenie z siecią. Tutaj ja już mam połączenie z siecią, więc pokażę na już skonfigurowanym połączeniu. U mnie się to nazywa Studio. Jak wejdziemy do Edit, to zobaczymy dwie opcje, General i TCP/IP. General to jest nazwa profilu oraz możemy zabezpieczyć dostęp do tego profilu hasłem, jeżeli chcemy. Ale tutaj jest w zasadzie tylko z ważnych rzeczy nazwa tego profilu. Teraz znacznie ważniejsze rzeczy są w opcji TCP/IP. Jak wybierzemy tą opcję, to mamy do wyboru albo wybór adresu IP automatyczny, to znaczy przy włączeniu tej opcji adres zostanie nadany przez serwer DHCP, który pracuje w naszej sieci Wi-Fi, albo też jeżeli wyłączymy tą opcję, to wtedy musimy wpisać adres ręcznie. Tutaj widać akurat adres, który został pozyskany automatycznie i zapisany. Ja ten adres mogę zmienić i wpisać swój własny adres. Trzeba tylko pamiętać o tym, że jeżeli generalnie sieć wykorzystuje serwer DHCP, to wpisanie adresu ręcznie, bez uzyskania takiego adresu od administratora sieci, skończy się tym, że dojdzie do konfliktu pomiędzy naszym korpusem a jakimś urządzeniem, które już w tej sieci pracuje. Dlatego bezpieczniej jest, ale mniej wygodnie wybrać opcję pobrania adresu automatycznie z serwera DHCP. Wtedy mamy pewność, że nasz korpus dostanie adres, który jest dostępny.
Niemniej jednak ten adres musimy sobie zapisać, bo będzie nam później potrzebny w kolejnym kroku edycji. Czyli ten adres tutaj możemy sprawdzić w momencie, kiedy wyłączymy automatyczne pozyskiwanie adresu, zobaczymy ten adres, który był pozyskany i ustawiony. I teraz jak mamy już skonfigurowany adres IP, to kolejna rzecz to jest kwestia zdecydowania, który korpus będzie korpusem sterującym, a które korpusy będą korpusami podrzędnymi. I tutaj mamy opcję Master Remote. Wybieramy, czy ten korpus, który w tej chwili konfigurujemy, będzie wysyłał polecenia, czy też będzie odbierał. Jeżeli wybierzemy Remote Camera, no to na tym konfiguracja się kończy. Mamy podłączony korpus do naszej sieci Wi-Fi, mamy zdefiniowane, że ten korpus odbiera polecenia. Natomiast sytuacja wymaga trochę więcej pracy, jeżeli wybierzemy, że to będzie Master Camera, czyli ta kamera, która steruje. Dlaczego? Dlatego, że w tym momencie w tej kamerze musimy zdefiniować po pierwsze nazwę grupy, Group Settings. Ja mam tutaj taką grupę nazwaną grupa 1. Możemy tę grupę nazwać dowolnie, tylko trzeba pamiętać o tym, żeby tą nazwę grupy, którą zdefiniujemy w kamerze sterującej, zapisać sobie, bo ta nazwa będzie nam później potrzebna. I teraz jak mamy nadaną nazwę grupy, Group Settings, Edit. I teraz tutaj ważna rzecz. Otóż w tej opcji Edit nie tylko nadajemy nazwę grupie, nazwa musi być taka sama we wszystkich korpusach, które będą pracowały w danej grupie, ale również mamy tutaj listę kamer zdalnych. I tutaj do tego jest nam potrzebna notatka na temat tego, jakie adresy IP zostały przydzielone poszczególnym korpusom, dlatego że żeby nasz korpus mógł sterować innymi korpusami, to ten korpus sterujący musi mieć wpisane adresy IP korpusów, którymi będzie sterował. Dlatego też musimy za każdym razem sprawdzić adres IP. I to jest powód, dla którego wcześniej mówiłem, że pozyskanie adresu IP automatycznie z sieci jest wygodniejsze, ale wymaga później więcej pracy. Natomiast jeżeli się umówimy z administratorem sieci na adresy IP na stałe przypisane do naszych korpusów, to wtedy będzie to znacznie łatwiejsza sprawa do ogarnięcia. A to dlatego, że jeżeli mamy adres IP pozyskiwany dynamicznie, to przy każdym podłączeniu korpusu do sieci Wi-Fi ten adres może być zupełnie inny. I wtedy w takim przypadku na tej liście tutaj za każdym razem musimy sprawdzić, czy ten adres jest taki sam, czy on się zmienił. Jeżeli się zmienił, to musimy ten stary adres usunąć i nowy adres wpisać. Natomiast jeżeli umówimy się z administratorem sieci Wi-Fi, że on nam przydzieli na stałe adresy IP dla naszych korpusów, to wtedy wystarczy raz przeprowadzić tę konfigurację i w kamerze, która będzie sterowała innymi kamerami, wpisujemy raz te adresy IP, które dostaliśmy od administratora naszej sieci i te adresy nam się na pewno nie będą zmieniały, dlatego że one będą przypisane statycznie do naszych korpusów. I teraz w przypadku Nikona ZR cała konfiguracja na tym się już kończy. Natomiast w przypadku Nikona Z9 czy Z6 III musimy wykonać jeszcze jeden krok. I teraz jak mamy już skonfigurowaną tą opcję Connect to Other Cameras, ona jest włączona, już mamy kamery ustawione. Jedna jest ustawiona jako kamera sterująca, pozostałe kamery są ustawione jako kamery wykonujące polecenia. To w przypadku Nikona Z6 III, Nikona Z9, Z8 i podejrzewam, że pozostałych poza ZR musimy zrobić jeszcze jeden krok dotyczący nagrywania filmu. Wchodzimy do ustawień własnych, wchodzimy do opcji G, czyli wideo i tutaj musimy wejść do opcji G2 Custom Controls i szukamy konfiguracji spustu migawki. Tutaj. I tu jest ważna rzecz, że w przypadku nagrywania filmów musimy tutaj ustawić, że naciśnięcie spustu migawki powoduje włączenie i wyłączenie nagrywania wideo. Dlaczego? Dlatego, że w tych korpusach, które mają dostępne dwa osobne przyciski, jeden do wyzwalania migawki, drugi do nagrywania wideo, w standardowej konfiguracji przyciśnięcie przycisku wyzwalania migawki nie powoduje włączenia ani wyłączenia nagrywania wideo. A jak się okazuje, polecenia, które są wysyłane przez kamerę sterującą, to nie są polecenia typu włącz nagrywanie, wyłącz nagrywanie, tylko to są polecenia typu
Teraz naciskamy przycisk spustu migawki, a teraz drugi raz naciskamy przycisk spustu migawki. Czyli zobaczmy tutaj ten dosyć istotny szczegół. Otóż kamery pomiędzy sobą nie wymieniają informacji dotyczących konkretnego zadania, które ma być wykonane, tylko przesyłają między sobą informacje dotyczące wykonania akcji na przycisku spustu migawki. O tym trzeba pamiętać. I teraz jak ustawimy na korpusach Z63, Z9, Z8 czy innych właśnie tutaj, że przyciśnięcie w trybie wideo, podkreślam, w trybie wideo, przyciśnięcie spustu migawki powoduje włączenie nagrywania i wyłączenie nagrywania, no to wtedy już mamy wszystko zrobione i jest wszystko gotowe do pracy. Wszystkie trzy kamery mamy skonfigurowane. Nikon ZR jako kamera sterująca, Nikon Z9 i Nikon Z6 III jako kamery wykonujące polecenia. I teraz pierwszy test, czyli spróbujemy włączyć nagrywanie na wszystkich kamerach, korzystając z jednego przycisku. Naciskam przycisk spustu migawki Nikona ZR. Widać, że na wszystkich monitorach pojawiły się czerwone ramki wskazujące, że nagrywanie się włączyło. Teraz spróbujemy wyłączyć nagrywanie, ponownie naciskając przycisk spustu migawki Nikona ZR. I widać, że na wszystkich wyświetlaczach ramki zniknęły. Krótko mówiąc, jestem w stanie sterować wszystkimi korpusami, włączając nagrywanie i wyłączając nagrywanie, jak również robić zdjęcia, używając spustu migawki jednego z tych korpusów. Jak widać, kwestia konfiguracji korpusów Nikona tak, żeby przy pomocy jednego przycisku, znaczy przycisku na jednym korpusie, sterować wszystkimi pozostałymi korpusami w zakresie włączania, wyłączania nagrywania oraz robienia zdjęć jest stosunkowo proste. Reasumując, potrzebujemy mieć dostęp do sieci Wi-Fi. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, najlepiej by było, gdybyśmy od administratora sieci Wi-Fi dostali na stałe przypisane adresy IP, które możemy następnie wpisać do naszych kamer. To znacząco ułatwia później pracę w tej sieci Wi-Fi. Kolejna sprawa, trzeba pamiętać o tym, że tak na dobrą sprawę pomiędzy poszczególnymi korpusami nie jest wymieniana jakaś szczególna komunikacja, tylko bardzo proste komendy typu naciśnij przycisk, naciśnij przycisk, naciśnij przycisk, tak? Więc nie liczmy na to, że tutaj jakieś zaawansowane polecenia będziemy w stanie wydawać. To jest tylko i wyłącznie kwestia informacji, że został naciśnięty przycisk. I tutaj przypominam, że w przypadku Nikona ZR mamy jeden przycisk, który służy do robienia zdjęć i do nagrywania filmów, więc w Nikonie ZR nic nie potrzeba robić z konfiguracją samego przycisku spustu migawki. Natomiast w pozostałych korpusach, gdzie mamy dwa osobne przyciski, przycisk spustu migawki i przycisk nagrywania filmów, trzeba koniecznie włączyć w opcjach własnych taką konfigurację, żeby naciśnięcie przycisku migawki w trybie nagrywania filmów powodowało włączenie i wyłączenie nagrywania filmu. W przeciwnym razie aparat będzie odbierał sygnał o naciśnięciu przycisku migawki, ale będzie robił tylko pomiar światła i ustawienie ostrości, natomiast nie będzie włączał nagrywania filmów. W przypadku robienia zdjęć nie ma to znaczenia, bo i tak zdjęcia robimy naciskając przycisk spustu migawki, więc tam sprawa jest załatwiona z definicji. I jeszcze jedno ograniczenie, z którego trzeba sobie zdawać sprawę. W poprzednim filmie mówiłem o użyciu pilota do zdalnego sterowania i tutaj pewien dosyć duży zawód mnie spotkał z tego względu, że tak jak mówiłem w poprzednim filmie, jeżeli włączamy jakiś konkretny rodzaj komunikacji w korpusie Nikona, tak jak w tym przypadku włączamy komunikację pomiędzy kamerami, to w tym samym momencie może być włączony tylko jeden rodzaj komunikacji. Więc jeżeli włączymy komunikację między kamerami, to automatycznie wyłącza się komunikacja z pilotem bezprzewodowym. I jakakolwiek inna komunikacja też się wyłącza. Więc niestety nie ma możliwości takiej, żeby sterować jedną kamerą pilotem bezprzewodowym i żeby ta kamera rozsyłała sygnały do pozostałych korpusów. Tak samo, jak mówiłem w poprzednim filmie, nie ma możliwości, żeby jednego pilota podłączyć jednocześnie do kilku korpusów i tym jednym pilotem sterować kilkoma korpusami. Czyli niestety w przypadku Nikona albo rybki, albo akwarium. Albo sterujemy pilotem jednym korpusem, albo sterujemy z jednego korpusu ilomaś korpusami, ale nie jedno i drugie jednocześnie. Mam nadzieję, że to było przydatne i do zobaczenia następnym razem.